Było jednym z największych gett w okupowanej Polsce. Ostatecznie zamknięto w nim prawie 50 000 osób, spośród których większość po kilkunastu miesiącach deportowano do obozu zagłady w Treblince i tam zamordowano. Do dzisiaj w przestrzeni miasta znajdują się budynki, place i ulice, które przypominają o dramatycznych losach jego żydowskich mieszkańców, ale również pomocy, którą nieśli dla nich Polacy. Jak wyglądała historia getta w Częstochowie? Zapraszamy na kolejny film. Partnerami odcinka są Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Muzeum Częstochowskie. Partnerem kanału jest sklep militaria.pl, gdzie trwa właśnie noworoczna wyprzedaż. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Damian Dziedzic. Pierwsi Żydzi na terenie Częstochowy pojawili się już w XVI wieku. Nie przeszkodził w tym charakter miasta, znanego od wieków z kultu maryjnego oraz posiadany przezeń przywilej de non tolerandis Judaeis, który teoretycznie zabraniał Żydom osiedlania się w Częstochowie. Przeprowadzony w 1765 roku spis ludności wykazał, że na terenie miejscowości i w jej bezpośrednich okolicach mieszkało 623 Żydów. Od tego momentu następuje również silny rozwój społeczności, której przedstawiciele podejmują decyzję o wybudowaniu pierwszej synagogi. Ostatecznie ukończono ją w 1872 roku, a z początkiem XX wieku oddano do użytku kolejną bożnicę, zwaną Nową, którą zlokalizowano w narożnym budynku przy ulicach Aleksandryjskiej i Spadek. Żaden z tych budynków nie przetrwał jednak okresu II wojny światowej. Częstochowscy Żydzi silnie zapisali się w historii miasta. Ich aktywność była szczególnie zauważalna w XIX wieku. Żydowscy przemysłowcy, rzemieślnicy i pracownicy fizyczni rezonowali na industrialny charakter miasta, które zasłynęło m.in. z produkcji zabawek. Ponadto Żydzi zajmowali się drobnym handlem oraz rzemiosłem, a drukarnia należąca do Wilhelma Kohna i braci Oderfeldów realizowała zamówienia chociażby dla ojców Paulinów. U progu XX wieku liczba mieszkańców Częstochowy wynosiła 80 000 osób. Spis ludności z 1906 roku wykazał, że 1/4 stanowili Żydzi, których liczba wynosiła ponad 20 000 osób. Przedstawicieli judaizmu widać było na każdym kroku, a to za sprawą licznych instytucji regulujących życie społeczności. Z czasem w mieście dochodziło do antagonizmów i krzewienia antysemityzmu. Na fali tego ostatniego już w 1902 roku doszło do pogromu, którego oficjalnym powodem był zatarg natury handlowej. Awantura przyniosła kilka ofiar śmiertelnych wśród Żydów. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości doszło do kolejnego tumultu, kiedy to 28 maja 1919 roku żołnierze armii generała Hallera zabili 7 Żydów, co było jednak następstwem zastrzelenia jednego z polskich żołnierzy przez wyznawcę judaizmu. Sytuacja pozostawała napięta przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, pod koniec którego liczba mieszkańców Częstochowy osiągnęła 140 000 mieszkańców. Wybuch II wojny światowej na zawsze zmienił historię częstochowskich Żydów. Leżące zaledwie 30 km od granicy polsko-niemieckiej miasto zostało silnie ufortyfikowane na wypadek konfliktu. Jednakże broniąca tego rejonu 7. Dywizja Piechoty Wojska Polskiego po dwudniowych zaciętych walkach opóźniających na skutek rozwoju ogólnej sytuacji operacyjnej na rozkaz dowództwa Armii Kraków wycofała się w kierunku Janowa. W godzinach przedpołudniowych 3 września do Częstochowy wkroczyli Niemcy. Dzień po zajęciu Częstochowy przez oddziały niemieckie na jej ulicach doszło do przypadkowej strzelaniny, w wyniku której zginęło 8 niemieckich żołnierzy, a 43 zostało rannych. Przyczyny tego incydentu do dzisiaj nie zostały wyjaśnione. W odwecie żołnierze Wehrmachtu rozpoczęli masowe aresztowania przypadkowych osób, które zatrzymywano na ulicach lub wyciągano siłą z mieszkań i bram kamienic. Wśród nich byli nie tylko częstochowianie, ale także mieszkańcy pobliskich miejscowości. Głównymi miejscami egzekucji były obecne place Biegańskiego i Daszyńskiego, plac przed archikatedrą oraz uliczki Starego Miasta. Jako miejsca masowych mogił posłużyły głębokie rowy przeciwlotnicze. Liczbę ofiar szacuje się na 671 osób i setki rannych. Nieprzypadkowo dzień ten jest nazywany Krwawym Poniedziałkiem. Bezpośrednim następstwem tamtych wydarzeń było wprowadzenie przez okupanta godziny policyjnej, która dość mocno ograniczała mobilność częstochowian, a przy okazji dawała Niemcom wolną rękę w zwalczaniu wszelkich aktów sabotażu, za które groziło rozstrzelanie.
Równolegle z polityką terroru Niemcy przystąpili do germanizacji miasta oraz włączania go w nowe struktury administracyjne. Częstochowa znalazła się w granicach generalnego gubernatorstwa, proklamowanego 26 października 1939 roku. Miasto stało się częścią jednego z 4 dystryktów radomskiego, a jego nazwa została zmieniona na Częstochau. Poszczególne ulice miasta otrzymały nowe niemieckie brzmienie. Ambulatoryjna zmieniła się na Spitalgasse, Jagieły na Prinzgasse, a Jagiellońska na Kaiserstrasse. Nieodłącznym elementem nowej polityki była również segregacja rasowa, w ramach której faworyzowano Niemców, a ograniczano ludność podbitą, zarówno Polaków, jak i Żydów. Już 15 września 1939 roku wydano okulnik, w którym można było przeczytać, że celem traktowania Żydów w życiu gospodarczym musi być całkowite wyłączenie ich na przyszłość i przekazanie ich zakładów w aryjskie ręce. Oznaczało to nic innego, tylko przejęcie żydowskich zakładów przez Treuhänderów, czyli niemieckich powierników. Niemcy nie ograniczyli się jedynie do wydania aktów prawnych, a 25 września 1939 roku przeprowadzili pierwszy, większy atak na społeczność żydowską poprzez podpalenie budynku Starej Synagogi. 2 miesiące później uczynili to samo względem budynku Nowej Synagogi. Nie tylko zakazali gaszenia pożarów, ale o ich wywołanie oskarżyli Polaków. Mimo jawnej polityki antyżydowskiej Niemcy musieli jakoś uregulować status społeczności. W tym celu, co wpisywało się w ogólną tendencję, w listopadzie powołano Radę Żydowską zwaną Judenratem, której głównym celem było terminowe wykonywanie niemieckich poleceń. W rzeczywistości struktura Judenratu była bardzo rozbudowana i w jej skład wchodziły urzędy regulujące w zasadzie każdy aspekt życia żydowskich mieszkańców miasta. Złożona była również struktura Rady, którą tworzyli zarówno ludzie przyzwoici i chcący służyć swojej społeczności, jak i również osoby ślepo wierzące Niemcom. Ponadto Żydzi, podobnie jak w pozostałych miastach na terenie generalnego gubernatorstwa, zostali wykluczeni z życia społecznego oraz naznaczeni poprzez noszenie opaski z gwiazdą Dawida. Najważniejszym obowiązkiem pozostawał jednak przymus pracy, którym początkowo objęto mężczyzn i chłopców od 12 roku życia, rozciągając następnie nakaz na kobiety i dziewczęta. Praca przymusowa była początkowo głównym elementem niemieckiej polityki, której sprawną realizację mogło zagwarantować jedynie odizolowanie i skoncentrowanie ludności w specjalnej dzielnicy. Getto w Częstochowie powstało 9 kwietnia 1941 roku. Jego charakter regulowało wydanie 2 dni wcześniej rozporządzenie sygnowane przez Stadthauptmana Richarda Wendlera. Ten urodzony w 1898 roku prawnik był zadeklarowanym nazistą od 1928 roku. Jego siostra, Matylde, wyszła za mąż za starszego brata Heinricha Himmlera, co niewątpliwie pomogło Wendlerowi w rozwoju kariery. Od tego momentu Reichsführer SS regularnie promował Wendlera, który na terenie generalnego gubernatorstwa najpierw zarządzał Kielcami, później Częstochową, by ostatecznie stanąć na czele dystryktu najpierw krakowskiego, a potem lubelskiego. Wendler był człowiekiem cwanym i przebiegłym, choć odpowiadał za cierpienie i śmierć setek tysięcy ludzi, uniknął sprawiedliwości. Zaraz po wojnie odsiedział co prawda 3 lata w obozie pracy, jednakże była to kara całkowicie nieadekwatna do charakteru popełnionych przez niego zbrodni. Wszystkie późniejsze próby postawienia go przed sądem kończyły się fiaskiem. Główny inicjator powstania częstochowskiego getta zmarł jako wolny człowiek 24 sierpnia 1972 roku. Wróćmy jednak do częstochowskiego getta, którego centralnymi punktami okazały się obecny plac imienia Ignacego Daszyńskiego, który z początkiem okupacji Niemcy przemianowali na Ostring, oraz 2 rynki, Stary i Warszawski, który nosi dziś nazwę Placu Bohaterów Getta. Od zachodu linię dzielnicy wyznaczała linia torów kolejowych, a od wschodu rzeka Warta. Południowa granica dzielnicy przebiegała wzdłuż ulic Fabrycznej, Narutowicza i Strażackiej, a od północy ulic Kawiej, Kiedrzyńskiej i Jaskrowskiej. Na wspomnianym terenie początkowo mieszkało 40 000 osób, do których bardzo szybko dołączyło 8 000 kolejnych Żydów, którzy zostali deportowani do Częstochowy z ziem bezpośrednio włączonych do Rzeszy Niemieckiej. Ta blisko 50-tysięczna społeczność spowodowała, że getto w Częstochowie było jedną z największych tego typu dzielnic na terenie okupowanej Polski. Teoretycznie getto miało charakter zamknięty, przekroczenie jego granic wymagało specjalnej przepustki, którą udzielała i to rzadko administracja polska lub niemiecka. Niezastosowanie się do tego przepisu, począwszy od 10 listopada 1941 roku, było karane śmiercią. W praktyce jednak getto nie posiadało żadnych murów czy ogrodzeń, poza tymi znajdującymi się na podwórkach, a jedynie prowizoryczne bramy u wylotu ulic, w których wystawiano posterunki członków żydowskiej służby porządkowej.
Warto zresztą zauważyć, że formacja ta, powołana już w maju 1940 roku, początkowo nosiła nazwę Inspekcji Ruchu Ulicznego. Początkowo w jej skład wchodziły zwykłe prace porządkowe, jednakże już jako żydowska służba porządkowa, powołana do życia w kwietniu 1941 roku, brała udział w takich operacjach, jak między innymi deportacje Żydów do obozów zagłady. Początkowo ich liczba wynosiła 45 członków, później 75, aż wreszcie przekroczyła 250 osób. Przed wejściem do getta ustawiono również tablice ostrzegawcze, informujące o niebezpieczeństwie zarazy. Mimo tych zabezpieczeń dzielnica pozostawała drożna, co umożliwiało nawiązywanie kontaktów z tzw. stroną aryjską, czyli tą częścią miasta, która była zamieszkiwana przez Polaków. To właśnie tam spieniężano majątek, otrzymując w zamian środki niezbędne do życia. Częstochowskie duże getto nie było ogrodzone, u wylotu wszystkich ulic stali żydowscy policjanci. Do policji żydowskiej ludzie mieli dużo pretensji. Niektórzy z tych policjantów byli bardzo przyzwoici, a niektórym się po prostu poprzewracało w głowach. Przede wszystkim żądali pieniędzy dla siebie od obywateli, o których wiedzieli, że jeszcze mają jakieś zasoby pieniężne albo że handlują gdzieś poza gettem. Niektórzy ludzie mieli do tych policjantów pretensje za to, że podczas akcji pomagali Niemcom. Sytuacja panująca w getcie od samego początku była bardzo trudna. Dzielnica, choć zlokalizowana w centrum miasta, pełna była starych i nie nadających się do użytku kamienic. Brakowało w nich kanalizacji, a wodę trzeba było pobierać ze studni. Sytuację pogarszał fakt, że do Częstochowy deportowano blisko 10 tysięcy osób z niejednokrotnie bardzo odległych miast, takich jak Płock. Tych ludzi najczęściej umieszczano w tzw. azylach, zlokalizowanych w budynkach nie nadających się do zamieszkania. Pozbawieni kontaktów, pracy i jedzenia, zapadali na choroby zakaźne. Dla każdego błyskawicznie stawało się jasne, że aby przeżyć, należy dostosować się do warunków panujących w getcie. Te warunki najczęściej wykorzystywali ludzie chciwi i pozbawieni kręgosłupa moralnego, zwani w dzielnicach macherami lub panami getta. Najbardziej opłacalne okazywało się handlowanie dokumentami, szczególnie podrobionymi przepustkami, dzięki którym można było wydostać się z dzielnicy. Handlowano również lokalami mieszkalnymi. W wiecznie zatłoczonym getcie za wygodne lokum niektórzy byli w stanie zapłacić każde pieniądze. Niektórzy wyprzedawali również rodzinny majątek, który za cenę żywności i środków czystości trafiał do chrześcijańskich mieszkań. Oczywiście nie oznacza to, że Polacy jedynie wykorzystywali trudną sytuację Żydów. Prawdę mówiąc, większość pozostawała obojętna, ale znajdowali się również tacy, którzy decydowali się na niesienie pomocy prześladowanym, a warto przy tym wszystkim zauważyć, że od 15 października 1941 roku na terenie całego generalnego gubernatorstwa za pomoc ludności żydowskiej groziła kara śmierci. U niektórych kluczową rolę w niesieniu pomocy odegrały względy osobiste. Tak było w przypadku Bogdana Jastrzębskiego, zakochanego w Żydówce Krystynie Geisler. Para poznała się w 1940 roku. Krystyna wraz z rodziną została osadzona w getcie. Jastrzębski, który wstąpił w końcu w szeregi Narodowych Sił Zbrojnych, często odwiedzał Geislerów, którym udało się przeżyć pierwszą likwidację getta. Ojciec Krystyny, Arnold Geisler, w końcu zbiegł z getta i przedostał się do Warszawy, w czym walnie pomogła mu matka Bogdana, Maria Jastrzębska. Podobnie wyglądała historia Krystyny, którą Bogdan najpierw porwał z transportu, a następnie ukrywał ją w Częstochowie, a później w Warszawie. Geislerowie przeżyli wojnę, a w 1951 roku Krystyna i Bogdan wzięli ślub. W 1994 roku Maria i Bogdan Jastrzębscy zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Inną polską bohaterką okazała się Kamila Pelc. Jej mąż Stanisław, rodzony brat słynnego majora Józefa Pelca, od 1932 roku pełnił służbę w Policji Państwowej w Częstochowie. Po wybuchu wojny w 1939 roku został ewakuowany na wschód, gdzie po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej. Do rodzinnego domu już nie wrócił. W kwietniu 1940 roku został zamordowany w Miednoje przez siepaczy NKWD. Kamila Pelc, mimo tego, że zdana na własne siły i mająca pod opieką swoje własne dziecko Karola, mimo wszystko przyjęła pod swój dach dwuletnią córeczkę małżeństwa Wecksteinów. Wyrobiła dla niej aryjskie dokumenty, a wścibskim sąsiadom wyjaśniała, że dziecko jest jej bratanicą. Tym sposobem dziewczynka doczekała końca wojny, po zakończeniu której nie chciała zaakceptować swoich prawdziwych rodziców. Tak wielką miłość okazała jej bowiem polska opiekunka, która 30 marca 1998 roku otrzymała medal Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Niemniej ważną pomoc niosła również matka Janina Haupenthal, o której ta wspominała, że mama w swoim domu przygotowywała śniadania i obiady dla ludzi pochodzenia żydowskiego, przywożonych z getta częstochowskiego do pracy w kamieniołomach.
Z żywności, którą często chodząc po okolicznych wioskach, sama też szmuglowała na własnych plecach przez granicę. Często także nocowała Żydów w domu lub w komórce, tam, gdzie mogło być w miarę bezpiecznie. Aby zachować pełen obiektywizm, należy zauważyć, że wśród Polaków znaleźli się również ludzie działający na korzyść okupantów. Tak było w przypadku polskich sąsiadów, którzy zadenuncjowali Itę i Tamarę Willenberg, siostry Samuela, późniejszego uczestnika powstania w obozie zagłady w Treblince, a następnie żołnierza Armii Krajowej. To właśnie on jest autorem pomnika upamiętniającego częstochowskich Żydów, który widzicie Państwo na ekranie. Pomoc ze strony Polaków była tym bardziej ważna, że na terenie częstochowskiego getta początkowo nie wykrystalizowała się jedna konkretna organizacja podziemna. Co prawda istniały luźne, niezwiązane ze sobą grupy, ale początkowo ich zasięg był w zasadzie marginalny. Gdy już doszło między nimi do porozumienia i wyznaczono spotkanie na 21 września 1942 roku, było za późno. Getto zostało obstawione, osoby zaproszone na spotkanie pobite przez wojskowy patrol. Tak duża liczba Niemców była nieprzypadkowa. Nazajutrz przystąpili oni bowiem do likwidacji getta. Pierwszy etap funkcjonowania żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Częstochowie zakończył się 22 września 1942 roku. To właśnie tego dnia o godzinie 7 rano oddziały niemieckie pod dowództwem kapitana Schutzpolizei Paula Degenhardta wraz z towarzyszącymi informacjami złożonymi z Ukraińców i Łotyszy przystąpiły do likwidacji getta. Akcja likwidacyjna częstochowskiego getta była elementem tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Decyzje w tej sprawie zapadły prawdopodobnie jesienią 1941 roku. Sam plan został dokładnie omówiony 20 stycznia 1942 roku podczas tzw. konferencji Wannsee. W trakcie spotkania przeanalizowano szczegóły operacji i zdecydowano, że w pierwszej kolejności zostaną nią objęci Żydzi wschodni. W tym celu stworzono specjalne obozy zagłady w Sobiborze, Bełżcu i Treblince, do których ostatecznie deportowano nie tylko Żydów wschodnich, ale również obywateli innych państw. Jeśli chodzi o nadzorowanie zagłady na terenie dystryktu radomskiego, to nadzorował ją wyższy dowódca SS i policji Herbert Büttcher, jeden z nielicznych zbrodniarzy zaangażowanych w zagładę częstochowskich Żydów, który poniósł odpowiedzialność za swoje zbrodnie. A były one wyjątkowo okrutne. Jak zapamiętał jeden z Żydów, Haskiel Brzeziński: widziałem na własne oczy, jak tego dnia w czasie selekcji prowadzono grupę Żydów. Gdy ta grupa była na rogu ulicy Krótkiej Warszawskiej, nadszedł generał Büttcher i wywołał z szeregu kobietę w ciąży. Ciąża wyglądała na zaawansowaną. Kiedy kobieta wyszła z szeregu na chodnik zgodnie z otrzymanym rozkazem, ów Büttcher wyjął rewolwer i zastrzelił ją na miejscu. Gdy upadła na jezdnię do rynsztoka, dziecko wyszło z jej łona. Ten wypadek i obraz nie opuszczą mnie aż do śmierci. Jeśli chodzi o Paula Degenhardta, to jego biografia potrafi być momentami szalenie skrajna. Ten gorliwy nazista miał niejednokrotnie problem z wykonaniem powierzonych mu rozkazów, o czym następująco wspominał Jerzy Bressler. Degenhardt był to człowiek bezwzględny, ale miał trochę ludzkich uczuć. Nie był sadystą. Były wypadki, kiedy litował się nad dziećmi. On je ratował, bo nie był pozbawiony ludzkich uczuć. Myśmy widzieli, że nie może wiele zrobić, bo jest pod presją i kontrolą Radomia. Musiał wykonywać rozkazy, które stamtąd przychodziły. Istnieją również relacje mówiące o tym, że Degenhardt miał żydowską kochankę, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Niewykluczone, że SS-man zabił ją osobiście lub kazał zrobić to swojemu adiutantowi Williemu Unkelbachowi, który również romansował z Żydówką Salą Kempnel. Przebieg akcji był niezwykle brutalny. W jej wyniku Niemcy deportowali z getta 38 250 Żydów i w 5 lub 6 transportach skierowali ich do obozu zagłady w Treblince, gdzie zostali zamordowani przy użyciu tlenku węgla w tamtejszych komorach gazowych. Do pierwszych szykan wymierzonych w częstochowskich Żydów doszło już podczas ładowania ich do wagonów. A jak zapamiętał naoczny świadek tamtych wydarzeń, przy ładowaniu na rampie w Częstochowie zaczęło się bicie ludzi nachajami przez Niemców i eskortę pociągu. Przy czym pamiętam, że starcowi w wieku około 60 lat, znany adwokat z Łodzi, jednak nazwiska nie pamiętam, rozbito głowę uderzeniem na hajki, także cały zalał się krwią. Historia cytowanego przed chwilą Oskara Strawczyńskiego stanowi opowieść pełną smutku, dramatu i tragedii. Sam Strawczyński trafił do Treblinki, lecz nie został zgładzony, a oddelegowany do pracy przymusowej. W obozie pracował jako blacharz i reparator dachów. Praca na wysokościach dawała mu dobry wgląd na to, co dzieje się w obozie. Strawczyński był również uczestnikiem buntu z 2 sierpnia 1943 roku. Szczęśliwie udało mu się wtedy zbiec z obozu. Jego świadectwo złożone podczas procesu Ludwika Fischera stanowi jeden z najważniejszych dowodów zbrodni popełnionych przez III Rzeszę Niemiecką.
Zdecydowaną większość Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince i tam zamordowano. Pozostałe 2000 mieszkańców dzielnicy żydowskiej zamordowano w różnych częściach getta, a następnie ich ciała złożono w zbiorowej mogile przy ulicy Kawiej. Akcja likwidacyjna zakończyła się z początkiem października 1942 roku. Od 5 do 6 tysięcy zdolnych do pracy osób pozostawiono przy życiu i zaangażowano w pracę przymusową na rzecz wysiłku zbrojeniowego III Rzeszy. Skoncentrowano ich w tzw. małym getcie, które wyznaczały ulicę Jaskrowska, Mostowa, Senatorska i Nadrzeczna. Żydów zmuszono przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwie Hugo Schneider, lepiej znanego pod skrótem Hasak. Za jakąkolwiek niesubordynację groziła kara śmierci. W wyniku egzekucji w trakcie kilku miesięcy zamordowano około 850 osób. Historia małego getta to jednak nie tylko bezwolna śmierć, ale również bohaterski opór zorganizowany przez 300 członków żydowskiej organizacji. Do pierwszej walki doszło 4 stycznia 1943 roku. To właśnie wtedy Niemcy przeprowadzili selekcję na terenie dzisiejszego Placu Bohaterów Getta. Między siłami niemieckimi a Żydami wywiązała się strzelanina. Trudno jednak określić jej przebieg i czas trwania. Zginęło w niej co najmniej 2 bojowników, Mendel Fischelewicz i Isza Feiner. W odwecie Niemcy zamordowali 25 osób. Kolejne mordy przeprowadzono m.in. 7, 19, 20 i 21 marca. Z każdym kolejnym miesiącem żydowskie podziemie było coraz lepiej zorganizowane i skupiało się głównie na działaniach dywersyjnych. Polegały one zarówno na kopaniu tuneli z wylotem poza terenem getta, wybito je m.in. przy ulicy Garncarskiej 42 oraz Nadrzecznej 80, jak również na wysyłaniu zwiadowców do lasów celem sprawdzenia, czy możliwym byłoby prowadzenie w nich działań partyzanckich. Ponadto planowano również dywersje na kolei, co zostało jednak wykryte przez Niemców. Przede wszystkim jednak gromadzono broń, która umożliwiłaby otwartą walkę z okupantem. 26 czerwca 1943 roku rozpoczęła się akcja likwidacyjna małego getta. W pierwszej kolejności Niemcy przeprowadzili selekcję, w wyniku której niezdolnych do pracy Żydów skierowano na śmierć. W trakcie akcji likwidacyjnej Niemcy napotkali jednak na zdecydowany opór członków żydowskiej konspiracji, którzy stworzyli prowizoryczne bunkry przy ulicy Nadrzecznej. Opór został zdławiony 4 dni później. Ostatniego dnia akcji likwidacyjnej Niemcy spalili żywcem 500 osób. Budynki małego getta zostały wysadzone, a pozostałych przy życiu Żydów w liczbie 3900 zgromadzono w 3 obozach pracy przymusowej. Apparatebau, fabryka Pelcery, Wartewerk, fabryka Warta i Eisenhütte, huta Częstochowa. W kolejnych miesiącach dowożono tu kolejne setki Żydów, a ich liczba osiągnęła blisko 5000 przymusowych robotników. Większość z nich, mimo fatalnych warunków pracy, doczekała wyzwolenia obozów, które nastąpiło 17 stycznia 1945 roku po wkroczeniu oddziałów Armii Czerwonej. Mimo zakończenia wojny liczba Żydów w Częstochowie malała z tygodnia na tydzień. Przyczyny tego stanu były naprawdę zróżnicowane. Niewątpliwie jednak wśród ocalałych dominowała chęć opuszczenia kraju, który kojarzył się z zagładą. Nie mniejszą rolę odgrywały również kwestie polityczne oraz potrzeba zbudowania nowego życia, choćby na końcu świata. Pożegnanie nie było proste, choć najczęściej po prostu konieczne, co w dobitny sposób przekazał jeden z żydowskich emigrantów, Jakub Wodzisławski. Z uczuciem miłości i bólu opuściłem Polskę, miejsce nasze rodzinne. Z myślami o latach szczęśliwego dzieciństwa wśród rodziny i przyjaciół, ale też z myślami o wielkich mękach w latach hitlerowskiej okupacji Polski. Tak jak nie zapomniałem tego, co było w moim młodym życiu dobre i piękne, tak samo nie zapomniałem tamtego chóru, tamtego krzyku rozpaczy. Mężczyzn i kobiet, starców i dzieci, w dniach ostatecznej likwidacji getta w mojej rodzinnej Częstochowie. W sierpniu 1945 roku liczba Żydów spadła o połowę i wynosiła 2314 osób. Pół roku później wynosiła już tylko 1417 osób. Co prawda liczbę Żydów uzupełniali repatrianci ze wschodu, ale w dalszym ciągu odpływ był zauważalny, a decyzję o opuszczeniu kraju przyspieszały informacje, które przybywały z Kielc, gdzie 4 lipca 1946 roku doszło do pogromu. W marcu 1948 roku w Częstochowie mieszkało tylko 670 Żydów. Większość z nich wyemigrowała z kraju po nagonce z 1968 roku. Natomiast część z nich nie przyznawała się lub po prostu nie wiedziała o swoich żydowskich korzeniach. Tym samym historia społeczności żydowskiej w Częstochowie dobiegła końca. Pozostała jednak po niej pamięć i bogate świadectwa materialne, do dzisiaj widoczne w różnych częściach miasta. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Patronami kanału są Małgosia Drązikowska, Krzysztof Szczygieł, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Julie Clark, Łukasz Papież, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Paweł Smoliński, Piotr Kośmider i Hubert Walas.